Zauważyłeś może kiedyś, że jeśli się doda kolejne n liczb nieparzystych, to wychodzi liczba, która jest kwadratem liczby n, czyli wynik tej sumy to n razy n? A może słyszałeś, co to indukcja matematyczna lub programowanie dynamiczne? Jeśli nie, oglądaj do końca. Na filmie tym dowiesz się o wiele więcej niż zapowiedziałem na wstępie, więc nawet jeśli wszystkie pojęcia znasz, to i tak zachęcam do obejrzenia go do końca. Formalnie indukcja matematyczna jest sposobem dowodzenia pewnych własności. Mówi ona, że jeśli pewna własność zachodzi dla liczby 1 oraz z zachodzenia tej własności dla liczby n wynika zachodzenie dla n plus 1, to własność ta jest prawdziwa dla każdej liczby naturalnej. Idea, dzięki której to działa, wbrew pozorom jest prosta. Można ją porównać do odpowiednio ustawionego domina, w którym jeśli się przewróci jeden blok, zostaną przez niego przewrócone następne. Pierwszy dowód indukcyjny podał Francesco Maurolico w swojej pracy z 1575 roku. Dotyczył on pytania o liczbach nieparzystych zadanego na początku tego odcinka. Udowodnimy je za pomocą wcześniej już opisanej metody. Fakt ten dla liczby n równej 1 jest prawdziwy, ponieważ 1 jest pierwszą liczbą nieparzystą oraz 1 razy 1 to 1. Teraz załóżmy prawdziwość dla pewnego n i z tego udowodnimy, że dla n plus 1 teza jest również prawdziwa. No więc skoro wiemy, że 1 plus 3 plus 5 i tak dalej aż do 2n odjąć 1 jest równe n razy n, to jeśli dodamy stronami do tego kolejną liczbę nieparzystą, to wtedy będziemy mieć 1 plus 3 plus i tak dalej aż do 2n odjąć 1 plus 2n plus 1 i to jest równe n razy n plus 2n plus 1, co z kolei jest równe w nawiasie n plus 1 do kwadratu, a to można sprawdzić za pomocą wzorów skróconego mnożenia. Stąd na mocy indukcji matematycznej zachodzi teza. Teraz pokażę bliżej, dlaczego indukcja matematyczna działa. Pokażę prawdziwość dla jedynie konkretnej liczby n, np. n równego 4. Na początku mamy 1 równa się 1 razy 1, a następnie z tego dostajemy to, co widzicie na ekranie. I potem korzystając z tego faktu oraz z tego, że 5 równa się 2 razy 2 plus 1, mamy takie coś. I na końcu korzystając z tego nowego faktu oraz z tego, że 7 równa się 2 razy 3 plus 1, mamy to. Stąd widzimy prawdziwość tezy. Podsumowując powyższy przykład, możemy zauważyć, że indukcja tak naprawdę robi to samo, tylko że dla dowolnego n. Ogółem o wiele lepiej dla niektórych będzie to widoczne graficznie, dlatego na ekranie widzicie odpowiedni rysunek. To, co pokazałem, tylko utwierdza nas w przekonaniu, że analogia o dominie jest odpowiednia. Indukcja matematyczna ogółem jest cennym narzędziem, ponieważ pozwala udowodnić wiele ważnych własności z różnych dziedzin, również z teorii grafów, o której robię kurs. Jest ona skuteczna, zwłaszcza tam, gdzie można użyć rekurencji, czyli odwołania funkcji lub definicji do samej siebie, lecz na przykład dla innych parametrów. Przykładem takiej rekurencji jest na przykład ciąg widziany na ekranie. Można indukcyjnie udowodnić, że an równa się 2 do potęgi n, pozbywając się tej rekurencji. Skoro już mniej więcej wiecie, co to indukcja, to właśnie wyświetla się Wam kilka zadań, które możecie zrobić używając jej. Rozwiązania do nich możecie poznać na moim Discordzie, który jest w opisie. Pora przejść do następnej części, czyli programowania dynamicznego. Zanim będziemy mówić bezpośrednio o nim, to zdefiniujmy jeszcze pojęcie algorytmu. Algorytm to skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Inaczej
jest to sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o algorytmach, to dajcie znać w komentarzach. Może nagram o tym odcinek. Skoro już wiemy, co to jest, to czas wrócić do meritum. Zobaczmy, co o nim mówi Wikipedia. Programowanie dynamiczne to technika lub strategia projektowania algorytmów stosowana przeważnie do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych. Wynalazcą techniki jest amerykański matematyk Richard Bellman, uhonorowany za to odkrycie medalem przez IEEE w 1979 roku. Kluczem do zaprojektowania algorytmu używającego tej techniki jest rekurencja. Czasem po prostu, by poznać rozwiązanie danego problemu, musimy się odwołać do tego samego problemu, lecz na przykład dla mniejszych wartości. Przykłady zastosowań znajdziemy m.in. w algorytmach Bellmana-Forda, Floyda-Warshalla lub w LCS, który my omówimy. Jest to algorytm szukania najdłuższego wspólnego podciągu. No więc na razie omówimy, co oznacza tutaj ciąg znaków oraz czym jest jego podciąg. Najprościej tłumacząc, ciąg znaków to dowolny skończony tekst. Podciągiem natomiast nazywamy taki ciąg znaków, że jeśli dopiszemy do niego brakujące znaki, to otrzymamy cały ciąg. Na przykład podciągiem dla ciągu pokazanego na ekranie jest A. Skoro już wytłumaczyliśmy niezbędne pojęcia, to problem, na który mamy znaleźć rozwiązanie algorytmiczne, brzmi: mamy dwa ciągi znaków. Jaką długość ma najdłuższy podciąg tych ciągów taki, że można go znaleźć w dwóch tych ciągach? Znów będzie lepiej wytłumaczyć, o co tu chodzi na przykładzie. Weźmy dwa ciągi, które są wypisane na ekranie. Wtedy ich LCS będzie równy 4, ponieważ najdłuższy podciąg, który występuje w obu ciągach, to AB. Na obrazku jest to bardzo widoczne. Dla znalezienia algorytmu do rozwiązania tego problemu możemy zauważyć, że jeśli byśmy znali algorytm, to możemy stworzyć tablicę liczb, w której liczba znajdująca się w m-tej kolumnie i m-tym wierszu odpowiada LCS tych dwóch ciągów, tylko że pierwszy jest ucięty do m-tego wyrazu, a drugi do n-tego. Wyobraźmy sobie, że jeszcze nie znamy wartości w m-tej kolumnie i m-tym wierszu. Możemy zauważyć, że są dwie możliwości. Albo m-ty wyraz pierwszego ciągu jest taki sam jak n-ty wyraz drugiego ciągu, albo jest to nieprawda. W tym pierwszym przypadku możemy zobaczyć, jaki jest LCS ciągów takich, że ten pierwszy jest ucięty do m odjąć 1 znaków, a ten drugi do n odjąć 1. Jeśli mamy ten LCS, to po prostu możemy do niego dodać 1, ponieważ w tej sytuacji dokładamy do tego podciągu kolejny znak, który się zgadza. W drugim przypadku LCS będzie równe powyższemu lub lewemu LCS w tej tabeli. Decyduje o tym to, która liczba jest większa, a to dlatego, że skoro ostatnie znaki, które mogą zostać dodane do najdłuższego wspólnego podciągu, nie są równe, to po dodaniu tego znaku co najwyżej może się przytrafić sytuacja, że jeden podciąg, do którego dodamy ten znak, ma większe LCS niż ten ciąg bez dodania tego znaku. Z tego, co wcześniej powiedzieliśmy, wynika, że do określenia LCS w m-tej kolumnie i n-tym wierszu potrzebujemy znać LCS dla wszystkich elementów, których kolumna i wiersz są mniejsze kolejno o m oraz n. Skoro już jesteśmy przy tego typu zagadnieniach, to rozważmy problem zliczania ścieżek na planszy, w której są ustalone pewne zasady poruszania się. My się skupimy jedynie na szczególnych przypadkach, dokładnie na takich, w których ilość sposobów poruszania się od dozwolonych współrzędnych, z których możemy zaczynać, do pewnej współrzędnej da się łatwo zapisać za pomocą rekurencji.
Na początek rozważmy bardzo prosty problem, w którym jedyne możliwości poruszania się to w dół lub na prawo, a potem w dół. Załóżmy, że zaczynamy od współrzędnej 0,0. Wtedy do punktu NK można dojść z punktu n odjąć 1k lub n odjąć 1 k odjąć 1. W tym ostatnim przypadku tylko wtedy dk jest większe od 0. Oznacza to, że jeśli chcemy uzyskać ilość sposobów dojścia do współrzędnej nk, wystarczy dodać liczbę sposobów dojścia do n odjąć 1k oraz n odjąć 1 k odjąć 1. Z tym, że dla n mniejszego od 0 lub k mniejszego od 0 albo k większego od n ustalamy, że ilość sposobów dojścia do nk to oczywiście 0. Dzieje się tak dlatego, ponieważ do danego punktu możemy dojść tylko z tamtych współrzędnych. Bardziej wnikliwe osoby rozpoznają, że ciąg ilości dróg współrzędnej 0,0 do nk to dwumian Newtona, ponieważ stworzona struktura to nic innego jak trójkąt Pascala. Możemy znaleźć o wiele więcej własności. Na przykład to, że suma wyrazów w n-tym wierszu to 2 do potęgi n, co jest logiczne, ponieważ z jednej strony dla każdej komórki możemy wziąć wartości z góry, a potem je sumować. Z drugiej strony możemy sumować wartości z tej drugiej możliwości. W obu przypadkach suma będzie równa tej z góry. Dlatego suma wyrazów kolejnego wiersza będzie o 2 razy większa. Jako że pierwszy wiersz jest równy 1, to dzięki indukcji mamy tezę. Problem szukania ścieżek można dość mocno uogólnić na różne sposoby, na przykład tak, że do współrzędnej nk można było dojść z jedynie określonych wcześniej miejsc. I te określone wcześniej miejsca mogą być dla każdej współrzędnej określone w inny sposób. Ważne jest tylko tyle, by zachować rekurencję, czyli by odwoływać się do takich elementów, które zostały wcześniej zdefiniowane. To jest, żeby nie było pętli w grafie skierowanym, w którym punkty to współrzędne, a krawędzie reprezentują miejsca, do których możemy iść. Dodatkowo dla punktów, do których nie można dojść, liczba ścieżek jest równa oczywiście 0. Jeśli nie znacie się na grafach, to polecam obejrzeć mój kurs o nich. Tu to powiem tylko tyle, że graf skierowany to taki, w których krawędzie mają kierunki, którymi można iść, ale nie można iść pod front. Ale to tylko intuicja. Podobnie cykl w grafie skierowanym oznacza drogę taką, że ostatni wierzchołek to pierwszy. Przykład widzimy na ekranie. Jeśli wszystko jest robione dobrze, to ilość ścieżek do współrzędnej nk z dozwolonych miejsc, w których możemy wystartować, będzie sumą ilości ścieżek z wszystkich miejsc, do których możemy dojść do nk. Przykłady są podane niżej. W takiego typu przypadkach często można znajdywać ciekawe własności. Jedną z nich podaję na ekranie. Suma rzędów w tym trójkącie jest równa n silnia, co można zobaczyć działając dla każdego rzędu, analogicznie jak przy poprzednim trójkącie Pascala. Myślę, że to wszystko, co chciałem pokazać. Jeśli jest coś, czego chcecie odcinek, to możecie zaproponować. Pozdrawiam wszystkich, cześć!